Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku. W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu historię polskiego żołnierza, uciekiniera z obozu śmierci w Lesie Katyńskim. Ten film zatytułowałem Świadek Katynia. Stefan Bartysiak czekał prawie pół wieku, aby opowiedzieć swoją historię. Zrobił to dopiero wiosną 1992 roku, gdy stawił się przed prokuratorem Andrzejem Witkowskim w prokuraturze wojewódzkiej w Lublinie. Historia, jaką przedstawił Bartysiak prokuratorowi Witkowskiemu, zaczyna się w lecie 1938 roku, kiedy trafił do wojska. Służbę wojskową Bartysiak pełnił w 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie na Lubelszczyźnie. Zanim wybuchła wojna, ukończył szkołę podoficerską i został awansowany na stopień kaprala. W sierpniu 1939 roku jego pułk otrzymał rozkaz wymarszu w rejon Sarn w województwie wołyńskim. Gdy tam przybył, zajął pozycję wzdłuż polsko-sowieckiej granicy. Kiedy 17 września 1939 roku sowiecka Armia Czerwona zaatakowała Polskę, pułk Bartysiaka stawiał przez kilka godzin zacięty opór napierającym oddziałom sowieckim, a następnie zaczął się wycofywać na zachód. Po kilku dniach dotarł w rejon Szacka. Tam rozegrała się jedna z największych bitew, jakie polskie oddziały stoczyły z Sowietami we wrześniu 1939 roku. Po tej bitwie pułk Bartysiaka maszerował w kierunku Bugu, ale po drodze większość jego pododdziałów dostała się do niewoli. Polscy jeńcy zostali zapędzeni do miejscowości Antonówka. Tam wtłoczono ich do bydlęcych wagonów, które pojechały na wschód. Po kilkunastu dniach ten transport zatrzymał się w jakiejś miejscowości na terenie Związku Sowieckiego. Polskich jeńców wyładowano z wagonów i umieszczono ich w starych magazynach. Tłok był straszny, nie było latryny, a jeńcom nie dawano jedzenia i picia. Nic dziwnego, że po kilku dniach zaczęli puchnąć i umierać. Po kilku tygodniach z pozostałych przy życiu polskich jeńców Sowieci uformowali kolumny, a następnie pod eskortą zapędzili je do Kozielska. Tam jeńców umieszczono w starych koszarach. Tłok był nie mniejszy niż w poprzednim miejscu. Ale w Kozielsku zaczęły się przesłuchania polskich jeńców przez NKWD. W czasie jednego z takich przesłuchań Stefan Bartysiak zeznał przesłuchującemu go NKWD-ście, że jego ojciec służył w carskiej armii i brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej 1905 roku. W czasie tej wojny miał dostać się do japońskiej niewoli, z której zbiegł do Stanów Zjednoczonych. Do Polski powrócił w 1920 roku na wezwanie Józefa Piłsudskiego i wziął udział w toczącej się wojnie polsko-bolszewickiej. Gdy przesłuchujący Bartysiaka NKWD-sta usłyszał tą historię, potrząsnęło nim i natychmiast zmienił kategorię jego dalszego przeznaczenia. Ale dopiero po jakimś czasie, na jednym z apeli, jakie miały miejsce w obozie w Kozielsku, Bartysiak dowiedział się, że został skierowany do grupy jeńców, która miała trafić do obozu śmierci. Całą tą grupę polskich jeńców przeznaczonych do obozu śmierci załadowano do bydlęcych wagonów, które ruszyły na wschód. Po kilkunastu godzinach transport
zatrzymał się na niewielkiej stacyjce. Dopiero po latach Bartysiak uświadomił sobie, że była to stacja Gniezdowo. Tam wyładowano ich wprost z wagonów na ciężarówki, szczelnie okryte plandeką. Nadzorujący wyładunek sowieccy żołnierze, jak zauważył Bartysiak, mieli nałożone na buty wyżłobione końskie kopyta. W ten sposób nie zostawiali śladów stóp, tylko ślady końskich kopyt. To był świadomy element kamuflażu. Ciężarówki po jakimś czasie zatrzymały się na leśnym terenie, ogrodzonym drutami kolczastymi, które, jak się okazało, potem były pod napięciem. Na całym tym obszarze ogrodzonym drutami kolczastymi stał sporej wielkości drewniany barak oraz były wykopane podłużne, głębokie doły. W części z nich byli już polscy jeńcy. Warunki w obozie śmierci były straszne. Jeńcy spali w wykopanych dołach, przykryci gałęziami. Karmiono ich przemarzniętą brukwią i kapustą. Niebawem w obozie śmierci zaczęły się przesłuchania jeńców, znacznie bardziej szczegółowe od tych, które miały miejsce w Kozielsku. W trakcie tych przesłuchań polskich jeńców nagminnie bito. Jedna z metod bicia polegała na tym, że jeńca rozbierano do naga, wieszano go na haku zamieszczonym wysoko na ścianie, a następnie bito gumowymi pałami tak, że z ofiar leciał kał i mocz. W czasie tego bicia, albo zaraz po nim, wielu polskich jeńców umierało. Nic dziwnego, że po jakimś czasie cały teren obozu był zasłany trupami. To wszystko trwało do Wigilii 24 grudnia 1939 roku. Wtedy oprawcy z NKWD rozpoczęli akcję rozstrzeliwania polskich jeńców. Polegała ona na tym, że jeńców doprowadzano na skraj wspomnianych dołów, a następnie z bardzo bliskiej odległości strzelano im w tył głowy. W czasie tego rozstrzeliwania wielu jeńców rzucało się na swoich oprawców. Niektórym udało się nawet wyrwać z rąk oprawców i uciec w inny rejon obozu. Ale byli natychmiast wyszukiwani przez sowieckich strażników i zabijani. Gdy w dołach było już wystarczająco dużo trupów, podjeżdżały spychacze, które spychały ziemię na leżące w nich zwłoki. Spod zepchniętej ziemi słychać było jeszcze jęki konających. Ale nad ranem, w dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1939 roku, NKWD-ści przerwali akcję rozstrzeliwania polskich jeńców. Stało się to po tym, jak jeden z jeńców, zanim został rozstrzelany, odgryzł swojemu oprawcy palec. NKWD-ści uznali wówczas, że poziom agresji wśród polskich jeńców jest tak duży, że grozi to wybuchem buntu, którego nie zdołają opanować. Przerwali więc akcję rozstrzeliwania jeńców i opuścili teren obozu. Na terenie obozu pozostali tylko sowieccy strażnicy z bronią maszynową. Jeńcy mogli na chwilę odetchnąć. 29 grudnia 1939 roku jeden z sowieckich oficerów zwrócił się do jeńców z zapytaniem, kto jest kierowcą. Spośród kilkunastu jeńców, jacy się zgłosili, sowiecki oficer wybrał kaprala Drozdowicza, który zadeklarował, że jest zawodowym kierowcą. Polecono mu złożyć z dwóch zepsutych ciężarówek, jakie znajdowały się na terenie obozu, jedną sprawną. I Drozdowicz do tego zadania wybrał Bartysiaka i
poruczników Barę i Oczaka. Przez kilka dni ciężko pracowali, aż udało im się złożyć jedną ciężarówkę i ją uruchomić. Potem otrzymali polecenie zbierania trupów na terenie obozu i wywożenia ich do miejsca nazywanego Białym Polem. Było ono położone kilka kilometrów od obozu. I cała ta czwórka polskich jeńców, Bartysiak, Drozdowicz, Oczak i Bara, zbierała trupy na terenie obozu i wywoziła je na Białe Pole. Tam kopała głębokie doły, wrzucała zwłoki do tych dołów, a następnie zasypywała ziemią. Jak opowiadał Bartysiak, w czasie tej pracy byli tak głodni, że wyżynali mięso z ludzkich zwłok, piekli je na ognisku i jedli. Razem z nimi to mięso jedli eskortujący ich sowieccy żołnierze. Tymczasem w obozie NKWD-ści wznowili przesłuchania i bicie jeńców, a to oznaczało kolejne trupy, jakie trzeba było usunąć z terenu obozu. Bartysiak, Drozdowicz, Bara i Oczak wywozili te trupy na Białe Pole, ale 3 marca 1940 roku w trakcie kolejnego kursu ze zwłokami na Białe Pole ich ciężarówka ugrzęzła w błocie, a następnie całkowicie się zepsuła. 2 sowieckich konwojentów udało się wówczas do obozu po pomoc. Z polskimi jeńcami zostało jeszcze 2 sowieckich konwojentów. Bartysiak, Drozdowicz, Bara i Oczak błyskawicznie porozumieli się na migi i zaatakowali strażników. Obezwładnili ich, a następnie udusili. Zdjęli z nich mundury i zabrali plecaki, jakie były w kabinie samochodu. Znajdowały się w nich nieprzemakalne pałatki i suchary. Kalkulowali, że jeśli będą uciekali, to być może dojdzie do sytuacji, kiedy będą musieli udawać 2 sowieckich żołnierzy konwojujących 2 polskich jeńców. Zaczęli biec na zachód, kierując się położeniem słońca. Biegli non-stop przez prawie 3 dni, aż padli całkowicie wyczerpani. Nocowali wówczas w takiej pryzmie wymłóconego zboża, które nie było sprzątnięte z pola. Gdy się obudzili, pomaszerowali dalej na zachód. Szli głównie nocami, omijając ludzkie osiedla. Żywili się, zabijając zwierzęta domowe na polach, które nie były zamykane w oborach. Spali w stertach słomy. Pierwszą miejscowością, jaką udało im się zidentyfikować na trasie ich ucieczki, był Kowel, ale miasto ominęli szerokim łukiem. Potem dotarli do Bugu. Gdy udało im się znaleźć łódź, przeprawili się na drugi brzeg. Już po polskiej stronie, na terenie generalnej guberni, ukradli jednemu z pracujących na polu chłopów furmankę. Tą furmanką dotarli w rejon Bychawy na Lubelszczyźnie. Tam postanowili się rozdzielić. Ale zanim to zrobili, złożyli sobie przysięgę, że nikomu nie powiedzą, nawet swoim bliskim, o tym, gdzie byli i co widzieli. Wszyscy pomaszerowali do swoich domów. Stefan Bartysiak pomaszerował do swojego Kowalina pod Karaśnikiem. Gdy stanął przed swoim domem, był cieniem człowieka. Ważył zaledwie 42 kg. Z nóg schodziły mu paznokcie, a spod skóry wychodziły wszy. Gdy Stefan Bartysiak kończył swoją opowieść przed prokuratorem Andrzejem Witkowskim, zakomunikował mu na koniec, że czuje ulgę i może już spokojnie umierać. I kilka tygodni później Stefan Bartysiak zmarł. Co wnosi relacja Stefana Bartysiaka do historii zbrodni katyńskiej? Otóż wnosi ona
bardzo wiele. Po pierwsze, z tej relacji wynika jasno, że zbrodnia katyńska zaczęła się znacznie wcześniej niż wiedzieliśmy to do tej pory. Według Bartysiaka NKWD-ści rozpoczęli akcję rozstrzeliwania polskich jeńców w Lesie Katyńskim już w Wigilię 24 grudnia 1939 roku. Z relacji Bartysiaka wynika również to, że polscy jeńcy, zanim zostali zamordowani, byli straszliwie bici i głodzeni do tego stopnia, że dochodziło do przypadków kanibalizmu. Z relacji Bartysiaka wynika również to, że Sowieci z góry założyli, że tą zbrodnię zatuszują tak, aby nie pozostało po niej żadnego śladu. Element końskich kopyt na nogach oprawców jest bardzo ciekawą informacją. Te wszystkie elementy są niesłychanie ważne w procesie rekonstruowania okoliczności i przebiegu zbrodni w Katyniu. Szanowni Państwo, relacja Stefana Bartysiaka jest wyjątkową historią. Czytając protokoły jego zeznań, byłem wstrząśnięty. Sceny, jakie opisuje Stefan Bartysiak, są tak drastyczne, że nawet trudno je sobie wyobrazić. I dlatego ta historia musi zostać uwieczniona. Postanowiliśmy, że tą historię opowiemy Państwu w nieco szerszym filmie dokumentalnym. I dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie tej idei. Wszelkie informacje o możliwości dokonania wpłat na ten cel znajdziecie Państwo w opisie pod dzisiejszym filmem. Szanowni Państwo, w następnym moim filmie opowiem Państwu o Polakach, którzy w czasie II wojny światowej pełnili służbę w Wehrmachcie i innych niemieckich formacjach. Ten film zatytułowałem Dziadkowie z Wehrmachtu. Drodzy widzowie, jeśli podobał się Wam mój film, proszę kliknijcie subskrybuj.